Witam, zapraszam na kolejną prezentację mapy do Farming Simulator 25. Dzisiaj The Netherlands, mapa w typie europejskim. Autorem tej mapy jest Deutschlandscape i Zip. Rozmiar mapy to 67,14 MB i co bardzo istotne, mapa ta jest dostępna na wszystkie platformy. Oczywiście link do tej mapy znajdziecie w opisie pod tym materiałem. Opis do mapy jest krótki. The Netherlands to mapa holenderska oparta na prawdziwym miejscu w Holandii. Mapa zawiera 33 pola, własne tekstury, własną gradiencję kolorów, są 3 farmy i wiele więcej do odkrycia. Autor mapy dziękuje twórcom modyfikacji, które zostały użyte na tej mapie. Dodatkowo ma nadzieję, że mapa nam się spodoba i życzy nam dobrej zabawy. Przechodzimy do modów zależnych, jest ich tutaj kilka, one są tutaj oczywiście zaznaczone. Mapa waży niedużo, nie jest duża. Tych modów zależnych jest kilka. Oczywiście one zostaną pobrane automatycznie, jeżeli mapę pobieracie w opcjach gry. Rozgrywkę na tej mapie rozpoczynamy w miejscu gdzieś poza gospodarstwem. Trudno nawet mi powiedzieć, gdzie to jest. Tu jest jakaś tablica informacyjna, ale mamy środek lokomocji. Może niekoniecznie ten rower, ale tam jest pick-up. Od razu rzuca się w oczy fakt, że tutaj oświetlenie zostało zmienione, kolory są zmienione. I z tego, co się orientuję, również jest pogoda tutaj zmieniona. Zaraz będziemy szukać, gdzie tutaj jest nasze gospodarstwo, ale zaczynamy od ogólnego oglądu mapy. O, właśnie, w tym miejscu się znajdujemy. Mapa nie jest duża, 33 landy, jeżeli się nie mylę. Jeżeli chodzi o cenę landu, 72 000 za hektar. Przy czym są tutaj landy, które są zdecydowanie więcej, kosztują zdecydowanie więcej. Między innymi gospodarstwo tutaj, ponieważ tu jest drugie gospodarstwo, tu jest startowe, ale zobaczcie, ile kosztuje tutaj te gospodarstwo, prawie 2 miliony. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, no ale tutaj kosztuje aż tak dużo, bo jest drugie gospodarstwo i zobaczcie, tylko 61 000. Zresztą na pewno je zakupimy, te gospodarstwa. Nasze gospodarstwo znajduje się tutaj, jak widzicie, mamy też krowy. Są 2 pola na starcie, rolnictwo precyzyjne jest tutaj aktywowane. Tak wyglądają gleby na tej mapie. Dużo pól jest jednorodnych, to jest duży plus dla osób, które grają w rolnictwo precyzyjne, jest łatwiej grać w takim przypadku. Dobrze, to tyle. Przejdźmy sobie do upraw. Tutaj nie ma dodatkowych upraw. Kalendarz jest w dużej mierze standardowy. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to na starcie, jak widzieliście, mamy jedną oborę, ale nie ma zwierząt. Tak więc na gospodarstwie mamy taką oborę, ale bez zwierząt. Jeżeli chodzi o kontrakty, to z racji tego, że na tej mapie jest dosyć dużo łąk, to mamy bardzo dużo kontraktów związanych właśnie z sianokosami, przetrząsanie trawy i tak dalej. Nie widzę jednak kontraktów, które są standardem w Farming Simulator 25. Z tego, co orientuję się, ta mapa powstała jeszcze w ubiegłym roku, a dopiero teraz debiutuje na ModHubie. Być może dlatego autor nie pomyślał, aby dodać tutaj właśnie te kontrakty. Jeżeli chodzi o produkcję, to na samym starcie mamy już młyn zbożowy, jest również tartak, tak więc rewelacyjnie, natomiast nie ma więcej dostępnych produkcji. Nie wiem, czy to trzeba będzie kupić jakieś farmlandy, czy też nie. To się okaże. Jeżeli chodzi o punkty sprzedaży, z racji tego, że jest tutaj ta mapa mała, no to tak naprawdę jest tylko jeden punkt sprzedaży, w którym możemy sprzedawać wszystko. A tak prezentuje się gospodarstwo startowe, które współdzielić będziemy z Dawidem. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy też źle. Tutaj jest trigger snu i możliwość przebrania się. Tak jak wcześniej wspomniałem, ta mapa jest próbą odzwierciedlenia jakiegoś rzeczywistego gospodarstwa w Holandii. W związku z tym tego typu mapy mają swoje plusy, ale swoje minusy. Jeżeli chodzi o minusy, no to najczęściej tutaj tracimy na grywalności. Czyli nie wszystko tutaj jest takie sensowne i takie, jak powinno być w grze. Tak więc to gospodarstwo jest ukierunkowane na hodowlę bydła. W związku z tym w centralnej części mamy 3 silosy przejazdowe na kiszonkę. Z modyfikacji, tak? I tutaj, w centralnym miejscu również, bardzo charakterystyczna obora w typie takim holenderskim, modyfikacja, którą znamy z FS22, a być może jeszcze nawet wcześniej. Zaraz tam wejdziemy, ale najpierw zobaczymy, jaki tutaj mamy sprzęt startowy, bo to jest istotne. Większość znajduje się tutaj w tym garażu.
łącznie z 2 ciągnikami. Tym większym jest John Deere 6R145 o mocy 192 koni mechanicznych. Do tego mamy siewnik firmy Amazon, jest kultywator Amazon, mamy pług Agromasz i jest przyczepa samozbierająca, taka mała Pottinger Boss Alpin. Do tego jest tutaj przetrząsacz firmy Krone, kosiarka Samasz i jest zgrabiarka Kun. Drugi ciągnik, który tutaj jest łącznie z ładowaczem czołowym, takim jaki się przydaje przy hodowli krów, bo na przykład będziemy musieli jakieś baloty, jakieś bele, kostki ze słomą albo sianem ładować, tak więc zawsze coś takiego się przyda. I tutaj mamy klas Arion 410 o mocy 90 koni i niewielka przyczepa. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnego kombajnu zbożowego, ale tak jak wspomniałem, to gospodarstwo jest sprofilowane na hodowlę bydła. W związku z tym nie ma potrzeby. A na starcie mamy tylko 2 pola. Chociaż nie wiem, czy tam jest coś posiane. I teraz tak, jedna rzecz, która mogłaby być lepiej rozwiązana moim zdaniem. Tutaj mamy taki kurnik, ale to jest tylko i wyłącznie taka ozdoba, ponieważ nie ma tutaj żadnego triggeru, nie można tego nawet sprzedać. Szkoda, bo w sumie jeżeli jest kurnik, można było tutaj wstawić kurnik albo jakieś triggery, żeby tutaj były kury i tyle. Tego nawet nie można sprzedać. Ale to tak jak wspomniałem, te mapy takie, które dotyczą jakichś realistycznych gospodarstw, no czasami takie są. I teraz tak, paszowóz. Standardowy paszowóz Kun, no bo jeżeli mamy tutaj hodowlę krów, to taki paszowóz powinien również być. No i sama obora. Tutaj mamy trigger do odebrania mleka. Tutaj mamy silos, w którym możemy kupować nasiona i paszę mineralną. Jeżeli się nie mylę, jeszcze sprawdzę. Tak, są to nasiona i pasza mineralna. Jeżeli chodzi o samą oborę, tutaj jest chyba 70 krów. Tak, 70 krów. Co dziwne, ta obora nie jest połączona z pastwiskiem, które tutaj jest tak naprawdę. I no w ogóle jest to dziwna sytuacja, ponieważ te pastwisko, mam takie wrażenie, że one nie działa tutaj. Nie wiem, jak tutaj otworzyć, chyba z tej strony trzeba to... Nie. No to nie wiem, jak to otworzyć, może tak? Dobra, spróbujemy to przeskoczyć. Przeskoczyliśmy. Tutaj mamy trigger oczywiście do rozładunku zwierząt. I to, o czym mówiłem. Mamy tutaj pastwisko. Jest to nasz teren. Można sobie tutaj wejść. Natomiast tutaj się nic nie dzieje. Ten teren jest taką tylko ozdobny taki. Nie ma żadnej innej funkcji. Tutaj nie można gospodarzyć nawet. To jest trochę dziwne. Myślałem, że to jest pastwisko, które jest częścią tego gospodarstwa. No, bo jest częścią gospodarstwa, ale tutaj jest połączone z tą oborą w jakiś sposób. Dziwne to wygląda. I tutaj autentycznie jest to nasz teren. Kupiliśmy to, ale no, nic tu nie możemy zrobić. I są tutaj krowy, ale to nie są nasze krowy. To są tylko takie ozdobne. Tak więc to nie jest fajna rzecz. Moim zdaniem to nie jest fajna rzecz. I tu jest nasze pole, jedno z naszych. Niestety nie jest zasiane, no bo trzeba by tutaj chyba trawę zasiać. Więc tutaj jest taka sytuacja, która no jest moim zdaniem nie jest fajna. Autentycznie, ponieważ można by to zrobić w taki sposób, aby połączyć te pastwisko, które jest fajnie tutaj ustawione, usytuowane, ale połączyć to z oborą, co nie? Dobra, teraz spróbujmy sobie jeszcze sprawdzić tego typu sytuacje, ponieważ tutaj mamy również tartak i ten tartak jest naszą własnością. Tak więc to jest jedna z produkcji, którą mamy również na start. Należy do naszego gospodarstwa, tak więc należałoby to wykorzystać. Problem jest tego typu, że tu chyba nie za bardzo mamy jakieś obiekty leśne. Znaczy w tym sensie, że można by sobie kupić jakiś teren. Nie wiem. No mamy tartak. Wypadałoby mieć gdzieś jakiś las. Nie ma. Dziwne. No chyba, żebym zasadził las tutaj gdzieś. Ale to jest bez sensu, moim zdaniem. I to jest następna dziwna rzecz. Mamy tutaj handlarza zwierząt, jest Katie. Łącznie z... tak, tutaj możemy sobie nabywać zwierzęta. Jeżeli chodzi o punkty sprzedaży, to tak jak wspomniałem, fakt, że tutaj te gospodarstwo jest próbą
odzerowania jakiejś rzeczywistości powoduje, że tutaj nie będzie dużej ilości punktów sprzedaży. Ja to jak najbardziej rozumiem. Jeżeli mamy młyn zbożowy i tartak, okej, to wystarczy. Tutaj jest młyn zbożowy, który należy również do nas. Możemy go wykorzystywać. Spróbujmy teraz kupić te gospodarstwa i zobaczyć, jak one wyglądają, te inne gospodarstwa. Tutaj za 61 000. I tutaj te gospodarstwo również jest nastawione na hodowlę bydła. Troszeczkę inny układ, ale mamy 3 silosy, tylko że nie są one przejazdowe. I oczywiście na tym gospodarstwie nie będziemy mieli na starcie żadnego sprzętu, ale są już odpowiednie garaże i hale. Mamy tutaj znowu silosy, w których możemy kupować nasiona i paszę mineralną. One są tutaj zdublowane w przypadku tego gospodarstwa. I jeżeli chodzi o oborę, ona jest bardzo podobna do tej obory, którą przed chwilą odwiedzaliśmy, tak? Okej. Tutaj mamy trigger na mleko. I tutaj karmimy 70 krów. Tak jak to było w przypadku wcześniejszego gospodarstwa. I czy tutaj sytuacja się powtórzy? Czy my tu mamy jakieś pastwisko? Nie. Nie mamy pastwiska. Dobra, mamy te triggery tutaj również. I tak się to prezentuje. Jest dom również, w którym nie byłem. I to tyle. Następne gospodarstwo kosztuje naprawdę duże pieniądze, dlatego ja tutaj musiałem sobie dodać dużo pieniędzy. Wydaliśmy mnóstwo pieniędzy na następne gospodarstwo, które jest również sprofilowane na hodowlę bydła najprawdopodobniej. Mamy tutaj trigger snu, miejsce do przebrania się i najprawdopodobniej bardzo fajną taką dużą stodołę. Okej. Fajnie wygląda. Szkoda, bo tutaj można by wykorzystać tą część jako magazyn na Bell, wstawić sobie odpowiednie tutaj triggery, żeby to było ciekawsze. Okej, tutaj sobie podniesiemy i wyjdziemy. Mamy znowu 3 silosy przejazdowe. Akurat ja lubię, jak jest więcej silosów. 3 jak najbardziej. Być może w przyszłości będzie Maze Plus. W związku z tym fajnie by było mieć kilka silosów. I sama obora. Obora, która się znajduje tutaj. Teraz sprawdzimy na statystykach, bo widzimy, tam jest pastwisko. I bardzo podobna sytuacja. Wydaliśmy mnóstwo pieniędzy. Obora jest tutaj taka, gdzie jest 80 krów. I ta obora mi się bardziej podoba niż te wcześniejsze. Mamy tutaj podobne silosy do tego, aby zakupić, chociaż ten jest mniejszy. I tutaj mamy nawóz, nasiona i paszę mineralną. Tutaj możliwość odebrania mleka i podobna sytuacja. Duże pastwisko. Co ciekawe, tutaj krowy chodzą i to nie jest nasze pole. A więc być może jak kupię te pole, to będzie... Te krowy będą moje. Bo widzę, że tutaj właścicielem jest Walter. Tak więc zaraz zobaczymy. Kupimy również to. Kupimy. Wydaliśmy następne 50 000. Co prawda jest taka, że znowu mamy krowę. Jest to na naszej łące. Możemy to skosić. Krowy chodzą, nie są naszą własnością. Albo być może ja tutaj ominąłem jakąś modyfikację, może jest jakiś konflikt. Naprawdę, ale szczerze mówiąc, nie zamierzam się tutaj za bardzo zagłębiać w temat. Mam takie wrażenie, że coś jest nie tak z tą mapą. Kupimy sobie jakiś pojazd. Więc mamy tutaj możliwość. Jest dosyć dużo miejsca. Ja na to zawsze zwracam uwagę, czy jest dostateczna ilość miejsca. Czy czasami na tej mapie też nie brakuje stacji benzynowej? Nie, ona jest tutaj. Dobrze, tak więc jest. Stacja benzynowa, bo już się zastanawiałem, czy to nie jest jakiś potężny. Znowu później będzie problem, że trzeba będzie sobie w ogóle postawić jakąś stację benzynową. Tak więc młyn zbożowy, tartak, lasów brak, gospodarstwo jedne, drugie, trzecie z krowami. Bardzo dziwna sytuacja z tym pastwiskiem. Nie wiem, nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Ale zobaczcie, gdybym chciał sprzedać, zobaczcie, jakie potężne pieniądze. Tak wiecie co? Jeżeli bym startował tutaj na tej mapie, to najprawdopodobniej bym spróbował sprzedać to gospodarstwo. Wydaje mi się, że wszystko sprzedałem, ale nie byłem w stanie nadal sprzedać tego pola. Tak więc kontynuujemy, spróbujemy komendami. Tak to wygląda. Więc wszystko posprzedawałem.
Dziwna sytuacja jest. Sprzedaj. O, można sprzedać. Zobaczcie, za jaką potężną kwotę. Dobra, sprzedaliśmy to. Może o to chodzi. Autentycznie teraz. Nie, no, musiałby znowu zakupić za taką dużą kwotę? Trochę to dziwne. Zostawiłbym to chyba. Gospodarstwo w ogóle. I może obok bym sobie wybudował jakieś gospodarstwo, bo ta kwota jest tutaj naprawdę niebotyczna. I w sumie chyba coś takiego, że musiałbym rozpocząć od nowa rozgrywkę, bo tutaj jest to dziwnie troszeczkę zrobione. Intryguje mnie to. Albo jest naprawdę coś popsutego tutaj, mocno, albo ja tutaj czegoś nie rozumiem. Chociaż klimat mi się bardzo podoba. Te rowy, fajnie, że ta woda jest taka brudna i tak dalej. Ja jestem fanem takim, nie lubię jeździć na skróty. Lubię jeździć drogami i zawsze cenię sobie, jeżeli są mapy zrobione z rowami, jeżeli te rowy są. I widać, że one są ładnie tutaj zrobione. To jest ładnie jak gdyby skomponowane, tak? Ładnie ta mapa się prezentuje, ale ona jest po prostu nie jest funkcjonalna. Troszeczkę przeraża fakt, że płacimy jakieś duże pieniądze za rzeczy, które są kompletnie bezużyteczne, natomiast mapa bardzo ładnie wygląda. I ten klimat najprawdopodobniej jest bardzo dobrze tutaj odebrany i tutaj na pewno autor poświęcił dużo czasu, żeby odzwierciedlić tą część świata. I to naprawdę fajnie się prezentuje, ale tak jak wspomniałem, bardzo traci mocno na no takiej grywalności, bo tutaj trzeba byłoby naprawdę się zastanowić, co tutaj trzeba zrobić, żeby tutaj zacząć grać po prostu. Tak więc, no jest to dosyć ciekawa historia tutaj z tą mapą. Tego typu mapy często mają problem, albo jakieś pola mają w różnych kierunkach, takich, w których pracownik nie za bardzo współpracuje, albo no mamy coś takiego jak tutaj. Tutaj podejrzewam, że albo to jest błąd. O, to jest też fajne. Co to za element jest? Jakiś dźwig. Okej. Tak więc... To tyle chyba, jeżeli chodzi o tą prezentację. Powiem wam, że to jest pierwsza taka prezentacja, co do której nie wiem w ogóle... Ciężko. Autentycznie nie wiem, co tutaj miał autor na myśli. Trudno mi opowiedzieć. Usunąłem wszystkie już tu elementy, dlatego ta mapa już zaczyna wyglądać bardzo dziwnie. Ale tu już komendami konsolowymi trzeba było pousuwać niektóre elementy, bo myślałem, chciałem sprzedać tamte pole. I chyba to może być tego typu pomysł. Może to jest pomysł na tą mapę. Naprawdę, ciężko mi powiedzieć. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Nawet nie wiem, czy go opublikuję.